Siema, witajcie w dzisiejszym odcinku. Ja jestem RT, a co będziemy robić w dzisiejszym odcinku? A w dzisiejszym odcinku przedstawimy dla was tą oto podobno ultra ostrą zupkę chińską, a mianowicie zupkę koreańską, Korean Style Spicy Cold Noodles, więc je dzisiaj dla was przetestujemy. Powiedz skąd je masz? Tak, ja je dostałem, ich nie kupiłem, także to jest przedmiot z serii, że w sumie nie wiem, czy je można dostać w Polsce i tak dalej. Także co, myślę, że bez zbędnego przedłużenia po prostu my je idziemy przygotowywać. Tak jest, pójdziemy je przygotowywać, procesu przygotowania nie będziemy wam pokazywać, bo Tak. chyba każdy wie jak przyrządzić zupkę chińską, po prostu zobaczycie już gotowe, A wrócimy przyrządzone. do was po prostu testować i jak bardzo ona jest ostra, czy faktycznie jest taka ostra, czy nie. Tak jest, tak jak raz na jakiś czas na naszym kanale pojawiają się właśnie materiały z testowaniem różnych ostrych rzeczy, taki challenge ostrości, tak dzisiaj mamy kolejny. Tak. Więc no dla was po prostu przetestujemy, trochę się spalimy, zobaczymy I zobaczymy, czy, jak mocno się spalimy i czy ta zupka nas pokona, czy nie przede wszystkim. I czy pokona właśnie, bo tutaj powiem szczerze, już nawet nie chodzi bardzo o smak, wiadomo, smak ocenimy, oczywiście ocenimy, ale tu chodzi o pikantność, więc jak macie jakieś pikantne rzeczy, które polecacie, żebyśmy przetestowali, żebyśmy się trochę spalili, to dawajcie, bo my lubimy takie challenge i no, widać po wyświetleniach też, że wy Tak. lubicie, więc jak macie coś do polecenia, polecajcie, a my lecimy teraz przygotowywać. Tak, zgadzam się, a my lecimy przygotowywać i robimy wam intro i po intrze wracamy już z gotową zupką. Tak więc intro. Teraz. Wygląda to tak. No i co, będziemy testować. Zwykły makaron. Zwykły makaron w jakimś sosem, nie wiem. Będziemy testować. No zobaczymy, no na razie nie jedliśmy, No. przecież no, Nie nie jedliśmy. jedliśmy przed odcinkiem, przed zaczęciem, no Tak. ale no przetestujemy i jak zawsze damy wam rzetelną opinię i ocenimy skalę ostrości smaku od 0 do 10 oczywiście, Tak. jak zawsze. No. To co, testujemy, nie? Testujemy, tak jest. Zdrówko naszych subskrybentów, Tak. a nie subskrybujących kanał nie pozdrawiamy. Na początku się wydaje, jak już się zaczyna ta ostrość, to się wydaje, że ona będzie bardzo duża, ale nie jest to jakoś bardzo duża ostrość i po prostu ja czuję, że już powoli ta ostrość przechodzi, więc to jest ostre, ale przez chwilę. No ja uważam, że tak, że ta ostrość to taka pomyłka trochę, bo no właśnie tak jak kolega powiedział, że na początku niby tak wącha, tak jak się weźmie na widelec, to taka niby tak pachnie, że o, jak to musi być ostre, ale potem tak się zje, no to tak przez chwilę nie, ale potem tak nagle taka ostrość, no taka bardziej iluzja ostrości jest, Pikantność przez chwilę taka taka lekka. pikantność lekka, no i potem znowu nic nie ma, no ja na przykład teraz nie czuję w ogóle ostrości, więc no zupka wcale nie ostra, tylko jest to zupka koreańska, to czuć, bo jest taki bardzo nietypowy smak, taki trochę taki jakby nie wiem, no taki sojowy jakiś, taki Sojowy taki, trochę, no. No tego typu, no w tą stronę, jakiś taki dziwny, niespotykany dla mnie w Polsce smak, no bardzo, bardzo dziwny. Makaron też zupełnie inny, ten makaron, no jak to można nazywać makaronem, bo jest to nie jest podobne do makaronu, ale ta imitacja makaronu, no to taka też zupełnie inna, zupełnie innej konsystencji, taki jest cieńszy ten makaron, taki jest bardziej ryżowy, taki mniejszy ma smak, prawda? Tak. I co jeszcze mogę powiedzieć? No ostra to nie jest, no ten sosek dawaliśmy to taki strasznie gęsty był, był i to tak nie wyglądało na bardziej, że będzie ostra, a się okazało, że właśnie, że nie aż tak, że na przykład no taki bardzo spopularyzowany teraz zupka buldak jest znacznie ostrzejszy, o dziwo, bo to zazwyczaj te rzeczy takie mniej popularne, takie właśnie takie trochę można powiedzieć no nie spopularyzowane, to są właśnie takie bardziej, że jak się trafi nieraz, to może tak naprawdę się sparzyć, a tu się okazało właśnie, że o dziwo nie, pomimo że zupka nie jest z Polski, tylko jest z Korei właśnie, gdzie tam w Korei je się ostre rzeczy i ostre rzeczy. Bardzo ostre. No tam w Korei to bardziej właśnie takie ostre jedzenie się je i właśnie o dziwo, no to taka niepozorna zupka z Korei, która miała okazać się bardzo ostra, okazała się
się jednak taką no pozorną bardzo zupką. Co prawda z Korei, ale w ogóle nie ostro, więc no mnie ta zupka nie zaskoczyła osobiście. No dla mnie ona wypadła słabo na tle tych wszystkich ostrych rzeczy, które testowaliśmy i czy by ponownie, no jakbym miał okazję przetestować, to bym przetestował. No pewnie tak, ale no bez jakiegoś szału. No taki smak, lubię w ogóle takie smaki właśnie egzotyczne poznać. Jak na przykład właśnie takie egzotyczne właśnie koreańskie, takie popróbować sobie, lubię takie smaki zagraniczne, takie z tych dalszych kontynentów właśnie. Ale tutaj akurat ten smak mi jakoś bardzo nie przypadł, właśnie jest taki przypominający trochę sos sojowy, taki no taki ciężko mi go określić, jest taki delikatny ten smak, no po prostu. No i co mogę więcej powiedzieć, żeby nie przedłużać. Zupka ogólnie sama w sobie może być, no makaron ciekawy, mówię, lubię spróbować takie egzotyki. No to ocenka ogólna moja, ogólna ocenka samej zupki to będzie tam, dajmy 5 na 10, a ostrości to niestety, bardzo mi przykro, ale musi wypaść 1 na 10, no niestety. Z mojej strony tak, jeżeli chodzi o tą ostrość, to ja już na przykład w ogóle czuję, że przed chwilą jadłem tą zupkę, jakby czuję ten smak, ale już tej ostrości w ogóle nie czuję, jakby jest normalnie. Po prostu no w smaku ciężko powiedzieć co to jest, ale na początku wydawało się, że ta ostrość się będzie rozkręcać, potem jednak się nie rozkręcała, więc moja ocena nie będzie jakaś bardzo wysoka. Po prostu jako zupka to bym tak powiedział też, że 5 na 10, a jako ta ostrość to może 2 na 10, no bo jednak jakaś ostrość była, ale była bardzo słaba po prostu. Tak, no więc no słuchajcie, nic straconego, w najbliższym czasie przetestujemy dla Was, bo wiemy, że chcieliście widzieć po nas, że się sparzyliśmy. W następnym czasie niedługim przetestujemy dla Was coś takiego, znajdziemy naprawdę ostrego. No i zobaczymy, testujemy. Zobaczycie, jak tu będziemy się palić, przepraszam, za przeproszeniem. No więc oczekujcie następnych filmów z czymś bardziej ostrym, czymś bardziej spektakularnym. No a co, my się w takim razie żegnamy. Tak, lajkujcie, subskrybujcie koniecznie z dzwoneczkiem, no a my się widzimy w kolejnych odcinkach za 2 tygodnie. Na razie. Do zobaczenia.